Witajcie w Bangkoku, mieście, które nocą pokazuje swoje najbardziej zmysłowe oblicze. Tu życie tętni energią do późnych godzin, a ulice wypełniają się neonowym blaskiem, głośną muzyką i zapachem ulicznego jedzenia. Nocne życie Bangkoku to mieszanka pokus i tajemnic, od luksusowych klubów aż po ukryte zakamarki pełne niespodzianek. Zanurzmy się razem w tę nocną przygodę, która odsłoni przed Wami magię i mroczne tajemnice tego miasta. Siemanko moi drodzy, zaczynamy odcinek o życiu nocnym w Bangkoku, a także o seks turystyce. Jak każdy wie, turystyka w Bangkoku to jest taki proceder, który po prostu widać na wielu ulicach, wielu dzielnicach. Dzisiaj odwiedzimy najpopularniejsze z nich, żebyście zobaczyli jak wygląda, a także odwiedzimy imprezową dzielnicę, ale zaczynamy na początku od Chinatown, ponieważ Chinatown muszę Wam pokazać, żebyście sobie zobaczyli, przyjechali tutaj i zjedli coś dobrego. Chodźcie tam, wszędzie jedzonko. Jest już 22, zobaczymy co tu się będzie działo. 21. A, 21, dobra. A, tu, co to jest? Ty widziałeś takie coś kiedyś? Nie wiem co to. A może to jest jakiś, nie wiem. Dziwne, co? Wie ktoś co to jest? I nie są to ziemniaki. Chinatown. Chinatown jest miejscem naprawdę, które musicie sobie wpisać. Miejsca, które trzeba zobaczyć będąc w Bangkoku, ale musicie pamiętać o tym, że na Chinatown trzeba przyjechać wieczorem, jak tu wszystko pięknie świeci dookoła. Przyjechać coś dobrego zjeść, ale w który dzień nie działa Chinatown? Poniedziałek nie działa, nie ma tutaj straganów, więc w poniedziałek tu nie przyjeżdżajcie. Dokładnie tak. Ej, tu wszystko pozamykane? To właśnie dziwne. Nie wiem co jest grane, że tu jest pozamykane. W ogóle mało ludzi coś jest. Dobra, wiemy co jest nie tak, jesteśmy po prostu po złej stronie ulicy. Ale tu zawsze było Ale to po zawsze, obu stronach. no właśnie, po dwóch zawsze było. Także troszkę dziwne. O, stoisko z durianem. W jednym odcinku jak będziemy nagrywać o jedzeniu na pewno Ala testuje duriana. Ja nie będę jadła duriana. Ala jest chodź. Ala jest moim głównym testerem durianów. Także Nie ma szans. o, popatrzcie. Tutaj są elegancko. Pamiętajcie, jak bierzecie duriana, taka podpowiedź ode mnie, musicie brać twardego. Jak dotkniecie i czujecie, że jest miękki, nie brać. Co nie, Ala? Nie wiem, kto z Was oglądał ten odcinek, gdzie on mnie wkopał w próbowanie duriana i ja tego nie wiedziałam, ale on mi dał najbardziej miękkiego, obrzydliwego. Myślałam, że naprawdę byłam o tyle, żeby go zwrócić. Nie, ale to nie było po złości, to było przypadkowo Wcale, tak wyszło. nie, wcale. To był przypadek wszystko. Tak. Wszędzie w uliczkach znajdziecie jakiś dobry street food. Jak planujecie zjeść sobie coś dobrego, to na Chinatown na pewno znajdziecie. To akurat macie gwarancję. Tak w ogóle, jeśli się będziecie wybierali tutaj pod koniec stycznia, to 29 jest chiński Nowy Rok. Jedno ze świąt, których naprawdę bardzo dużo się wtedy dzieje w Tajlandii, ponieważ, jak może wiecie albo nie wiecie, pewnie nie wiecie, ale 30% społeczeństwa w Tajlandii, ale to było 30% czy 40%? Jeszcze raz? 30% czy 40% społeczeństwa w Tajlandii ma korzenie nie chińskie? wiem, ale dużo, bardzo. Już nie pamiętam teraz dokładnej liczby, ale bardzo dużo. A tak w ogóle, jeśli będziecie w Tajlandii, bardzo polecam Wam spróbować jackfruit, czyli chlebowiec. Chlebowiec po polsku. Jest to naprawdę bardzo dobre. Na pewno Wam zasmakuje, a jak Wam nie zasmakuje, to jesteście jacyś dziwni. Nie, no to ma specyficzny smak, ale ja akurat też lubię całkiem. O, chyba już się spodobałem Pani. O, czy mam tutaj konkurencję jakąś? Trochę. O, once again. Thank you, kuponka. Popatrzcie, ośmiorniczki, kalmary, krewetki, w sumie wszystko, ośmiorniczki też. Ale właśnie rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, że tu jest warto przyjść nawet po to, żeby tak poczuć ten klimat Azji, no bo tutaj czuć naprawdę bardzo mocno Azji, jak się przylatuje z Polski, to my chcemy jednak poczuć, wiecie. No, i popróbować tego wszystkiego. Tak, więc to Są jest, tu na pewno różne smaki, takie, których nie spróbujecie wszędzie. Ale myślę, że to też nie jest tak, że tu są jakieś unikalne i nigdzie więcej tego nie znajdziecie. Tylko po prostu tego jest tutaj dużo, jest kolorowo, dzieje się, no jest zupełnie inaczej niż w Europie. Tak jest. Ale już Ostatnio Ala szukała tego
Phuket na Pyszne targu to nie jest, znalazła, jak coś. ale jak będziecie mieli też okazję, warto spróbować. Kokosowe. Mleczko kokosowe po prostu, no. Bardzo dobre to jest. Tutaj placki pan zwija. You can try. Oh, thank you so much, thank you. O, jak to fajnie wygląda. A on z czym to Też miał? kokosowe, to wygląda jak wiórki kokosowe, co? No. A nie, to jest sticky rice. Nie, on co innego ma. A, to on ryż ma po prostu smażony z jakąś posypką. Co jest, byku? Zobaczcie, jaki Leży, jajca wywalone i se Siedem. leży. Dobry ziom. Gdzieś jak pan przesunął to krzesło, No. dosłownie tak, że wiecie, broń Boże, nie ruszy się go kota nie obudzić. Ale ja to akurat też u nas w domu jest tak, że jak pies usiądzie na jakimś fotelu, to już nikt nie może na tym fotelu usiąść. Już zajęte. Tak, to już jest jak członek rodziny jest traktowany. Patrzcie, tu się dzieje, tu jest zawsze kolejka po prostu. Oni tyle tu tego przyrządzają wszystkiego. Masowo po prostu. No i w sumie to już przeszliśmy swoje. Jedziemy do hotelu. Szybkie ogarnianie się i ruszamy na miasto. Musicie też wiedzieć o tym, że na Chinatown zawsze są korki. Lecimy tuk-tukiem. A, moi drodzy, idziemy właśnie na Sai Cowboy. Znajduje się na Soi 21, dokładnie na Asok. Popatrzcie, jak to wygląda. Moi drodzy, jaka jest historia tej ulicy właśnie? Dlaczego ta ulica wygląda tak, jak wygląda? W latach 70. jeden amerykański lotnik otworzył tutaj pierwszy bar z dziewczynami, które świadczyły prostytucję. I właśnie dlatego ta ulica się nazywa Sai Cowboy, bo to była ulica kowboja, czyli tego gościa, który to zaczął. Jest tutaj 40 różnych barów. No i po prostu tysiące turystów przychodzą tutaj każdej nocy. Co noc jest tutaj impreza. Jest tu, można powiedzieć, że jest to największa turystyka w całym Bangkoku. Tutaj Nana Plaza i jeszcze Saladen, dokładnie. 3 główne ulice, gdzie spotkacie najwięcej dziewczyn, najwięcej barów ze striptizem. No i dużo się dzieje, naprawdę dużo. Możecie zobaczyć, dziewczyny są tutaj totalnie wszędzie. Dla samotnego mężczyzny super. Na pewno będzie miał tutaj co robić. Ale to też jest takie miejsce, gdzie nie tylko przychodzą faceci. Przychodzą też normalnie kobiety, turystki, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Ta ulica jest w sumie bardzo krótka, można powiedzieć, bo tak jak wam mówiłem, jest tylko tutaj 40 barów, no ale dużo się dzieje, no. I najważniejsza sprawa, uważajcie na dziewczyny z niespodzianką, czyli na tak zwane lady boys, co jest w Tajlandii bardzo normalne, a tym bardziej, jak przyjeżdża pijany turysta, zaczyna się bawić w Tajlandii, to na 99% nie rozpozna. Także to jest pewne. O czym jeszcze warto wiedzieć? Przede wszystkim o tym, że tutaj jak dziewczyny was zapraszają do barów, musicie stawiać im drinki. No bo tak to wygląda. Taka dziewczyna z każdego drinka ma jakieś pieniądze. Ona dostaje prowizję z tego, że naciągnie klienta, żeby klient przyszedł i kupił jakieś drinki. Także taka dziewczyna będzie starała się jak najwięcej od was wyciągnąć, żebyście jak najwięcej wypili i no, można tu wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Tak to wygląda. Wspomnij o tym, że jak ty to nagrywasz, to one się oburzają, a jak ja idę teraz z telefonem... Tak, no to też jest bardzo ważne.
Jak ja bym szedł z telefonem i ja nagrywał, to wszystkie dziewczyny by się chowały, oburzały, miałbym awanturę na pewno. Ala idzie, trzyma telefon I to tak bardzo... i to totalnie przypałowo, żadna nic nie powiedziała. Nic a nic. Co jeszcze powinniście wiedzieć o tej ulicy? Są tam normalne bary, gdzie po prostu sobie możecie usiąść, napić się piwka, popatrzeć na turystów jak przychodzą, popatrzeć na dziewczyny. Ale po co w takim okropnym miejscu, jak jest tyle fajnych... Dla samotnego faceta spoko. Tylko, naprawdę. Tylko dla samotnego faceta, no bo nie wyobrażam sobie, że jakaś para przychodzi, sobie siedzą i oglądają dziewczynki, ale też się tak zdarza. Tu nie jest fajnie, po prostu tu nie jest fajnie. Dla samotnych facetów tak, jest fajnie. Ale też są bary, gdzie dziewczyny robią striptease, są bary, znaczy właśnie barów z ping-pong show tutaj raczej nie ma. Bary z ping-pong show, jeśli ktoś z Was by szukał, to właśnie szukajcie na Saladen. Tam są, ale zdecydowanie jak będziecie na Phuket, no to lepiej na Phuket. So11, jak pójdziecie ulicami w dół, powiedzmy, no dobra, powiedzmy w prawo. Nie, co ile jest tam? Tak, no znaczy jest Soy Cowboy. Kolejną taką ulicę z imprezami to macie So11, tylko że So11 to jest ulica, gdzie jak chcecie gdzieś wejść, to trzeba mieć długie spodnie. Mają po prostu regułę, że to jest taka bardziej ekskluzywna ulica, trzeba mieć buty, nie wolno klapek, ale na wszystkich ulicach tam dookoła też macie pełno miejsc z masażami, z happy endem oczywiście i różne inne takie bary, gdzie dziewczyny świadczą różne usługi. I tutaj ta ulica właśnie to jest So11, czyli ulica 11, gdzie tam dalej właśnie na początku to jest tylko jedzenie, sklepy i tak dalej, a tam dalej zaczynają się dyskoteki. To 23:30, ulice Bangkoku żyją w pełni. Ale musicie też o tym wiedzieć, że Bangkok jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych takich dużych miast na świecie. Tutaj, jeśli coś się przydarzy, to nie wiem jakiego trzeba mieć pecha. Tu jest naprawdę totalnie bezpiecznie. Dobra, kolejnym miejscem, do którego idziemy, żeby Wam pokazać, jest Nana Plaza. Znaczy tam dokładnie w sumie wejść nawet nie można, ze względu na to, że tam są same bary ze stripteasem i tam jak się wchodzi, no to od razu nie pozwalają nagrywać, ale pokażę Wam chociaż z zewnątrz jak to wygląda. Tutaj cała ta ulica już, to coś się tu dzieje, są różne bary i tutaj tak samo, 24 godziny na dobę coś się dzieje. No i tutaj w środku jest Nana Plaza, czyli właśnie to miejsce, gdzie macie parę pięter klubów ze stripteasem. Jest też ping-pong show, bo przed chwilą nam proponowali, nawet nie wiedziałem. No i ogólnie na tej ulicy dużo się dzieje. Dobra, bierzemy tuk-tuka i ruszamy teraz na ulicę Khao San Road, czyli jedną z najpopularniejszą ulicę wśród imprezowiczów w Bangkoku, ale tam raczej jest taka imprezowa dla backpackersów. No i moi kochani, witam na Khao San Road. Dzisiaj mamy środę, żeby nie było, także będzie na pewno spokojniej niż normalnie, ale tutaj codziennie, kiedy nie przyjdziecie, zawsze się coś dzieje. Najbardziej. No w weekendy najbardziej oczywiście, ale w tygodniu zawsze też coś. Siemanko, siemanko, kolejny dzień w Bangkoku. Właśnie idę zjeść jakieś śniadanie. O, to jest najlepsze, te stoiska, które są z boku. Można kupić różne ciekawe rzeczy.
Co ciekawego, papierosy są tutaj zakazane, a na ulicy sprzedają normalnie, jakby nigdy nic. Nikt nie zwraca na to uwagi. No, znaczy na pewno ktoś zwraca, ale ktoś dostaje pewnie z tego pieniądze i przymyka oko. Moi drodzy, żebyście też wiedzieli o tym, bo to jest też ważne, żeby o tym wspomnieć, że wiele dziewczyn, które po prostu są wysyłane ze swoich wiosek, na przykład do Bangkoku, na wyspy, jest po prostu wysyłana tam przez swoich rodziców. W Tajlandii niestety wygląda to tak, że jest pewien taki bardzo biedny region, nazywa się Isan i właśnie tam, jak w rodzinie jest córka, no to wysyłają ją niestety do pracy, że przyjeżdżała do jakiegoś większego miasta lub na wyspę i się prostytuować. Tak to wygląda. Mam kolegów, którzy na przykład umawiali się z dziewczynami stąd i tak dalej. Wiecie, po czasie chcieli trochę coś więcej i tak dalej, żeby wiecie, zostawiły pracę, żeby nie pracowały, żeby jakiś związek stworzyć. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że rodzina dzwoniła na przykład do tej córki i mówi, no gdzie są pieniądze, że miała wysyłać pieniądze. Ona jak mówiła, że przestaje pracować, to było normalnie powiedziane z góry, że nie, że albo ten chłopak daje pieniądze dla rodziny i teraz on utrzymuje całą rodzinę, albo ta dziewczyna ma wracać do pracy. Naprawdę straszne tutaj. Oczywiście to nie są wszystkie przypadki, no bo tak nie jest. I też nie jest tak, że każda dziewczyna to taka jest. Ale to są takie pojedyncze przykłady, o których naprawdę słyszałem. No i w ogóle w większości dziewczyn, jak na przykład gdzieś ktoś się zapyta, skąd jest, to żadna nie jest typowo na przykład z tego miejsca, gdzie tam pracuje, tylko większość właśnie przyjeżdża z Isan, czyli z najbiedniejszego regionu w całej Tajlandii. Ale w ogóle wczoraj były jaja z tym, idę sobie, nagrywam, a tu nagle mówię, co jest? Odwracam się, a to Lady mnie zaatakował, że niby nagrałem, ale pomyślcie sobie taką sytuację, że ja pokazuję filmik, mówię, gdzie? Nie widać cię, nagrywam moją narzeczoną, która idzie przede mną. Nie, stałam tyłem, masz to usuwać, tu się nie nagrywa. Ja mówię, wow. Ale ja widziałem na tej ulicy właśnie, tam gdzie się idzie właśnie od Sai Cowboy do Soi 11, no to tam one po prostu stoją wszędzie. I widziałem kiedyś właśnie, jak też jakiś gościu szedł, coś tam sobie nagrywał, zaczęła się awantura i po prostu grupka ladyboyów się na niego rzuciła, wiecie, ściągnęli szpilki i zaczęli normalnie szpilkami, tymi butami nawalać gościa. No są agresywne, serio. Lepiej nie zaczynać. I jeszcze co do tych ulic, które wam wczoraj pokazałem, czyli Sai Cowboy, Nana Plaza, właśnie tutaj Soi 11, to tutaj ogólnie jak będziecie się zatrzymywać, no to właśnie najlepiej zatrzymać się w okolicach Nana na przykład. Jest tu bardzo dużo hoteli i tak dalej, ale jest to raczej kierunek i raczej miejsce dla samotnych facetów. Jak ktoś przyjeżdża w parze albo rodziną, to już w ogóle nie polecam się tutaj zatrzymywać, bo to jest raczej miejsce dla samotnych facetów. A, co do Khao San, bo też dużo osób zatrzymuje się na przykład na samym Khao San, bo nie wiem, myślę, że to będzie chyba fajne, a to nie jest naprawdę fajne, to jest tragedia, ze względu na to, że tam w barach do 3 albo 4 cały czas gra na fulla muzyka i po prostu się nie da spać. Popełniłem ten błąd 2 razy albo 3, że się tam właśnie gdzieś zatrzymałem tylko na noc, a to było dawno temu. No i niestety, ale jak nie imprezujecie, to nie imprezujecie długo, to tam niestety nie będziecie zadowoleni z tamtej lokalizacji. No i dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać, że od Khao San Road, jak chcecie gdzieś dojechać tutaj do tego, powiedzmy, centrum, no to jest naprawdę daleko. Wiecie, Bangkok jest naprawdę ogromny. Także jak szukacie lokalizacji, gdzie się zatrzymać, zawsze szukajcie też w okolicach metra. Bo metro tutaj bardzo pomaga, ale popołudniami też ciężko się jeździ. Jest po prostu tak dopakowany do fulla, może nie tak samo jak w Indiach pociąg, albo w Bangladeszu, no ale też dość ciasno. Bangkok jest niesamowity, ale powiem wam szczerze, że jak przyjeżdżacie tutaj, to musicie się przygotować na duże temperatury. Jak jestem przyzwyczajony do ciepła i do temperatur,
Tak tutaj teraz jak sobie chodzę tymi ulicami, no to jest ciepło, naprawdę. O. Tutaj na stoiskach to kupicie wszystko. O, tutaj loterie panie sprzedają, ale to tylko typowo dla Tajów jest. Tak się cieszę, że sobie wymyśliliśmy to, że przyjedziemy tutaj teraz na te 2 dni chociaż. Powiem wam, że tak tęskniłem za Bangkokiem. Ja tak lubię to miejsce, a ostatni raz byłem z pół roku to na pewno, jak nie więcej. Także bardzo fajnie spędzone 2 dni. Jutro wracamy, mamy ostatni dzień, znaczy dzisiaj wracamy, jutro jest ostatni dzień obozu i jest konkretna imprezka. Jak ktoś się zna na festiwalach, to wie na pewno co to jest EDC. No i właśnie tutaj organizują teraz 3-dniowy festiwal EDC, ten sam co w Las Vegas. Będzie grał Tiesto, będzie Fisher, wielu innych. Także weekend zapowiada się naprawdę dobrze. Ale choroba mnie nie odpuszcza już. 10. dzień i nic, cały czas chory. Mam nadzieję, że w końcu to przejdzie, bo już naprawdę mam dość tego gadania przez nos. Cały czas mam zamurowany po prostu. Wszystko już ubierają pod chiński Nowy Rok. Dokładnie wypada 29 w tym roku, ale to widać, że już będzie szybciej świętowanie. I akurat się składa się tak, że w tym roku, na chiński rok, będę w Bangkoku. Także nagram wam też odcinek pokazać, jak to tutaj świętują. Jeszcze przed wyjazdem trzeba skorzystać z najlepszego street foodu, najlepszego food courtu w Bangkoku. Ale klasyczek jak zwykle, to co zawsze. Mam tu tak ulubione swoje dania i zawsze jak przyjeżdżam praktycznie biorę to samo. Tutaj klasyczek, czyli najlepsza zupa w całej Tajlandii. Naprawdę tak dobra jak tutaj w Bangkoku to nie ma nigdzie. Daj do tego pierożki. Zaczyna się kolejna noc w Bangkoku. Ale nie dla nas. My właśnie się zbieramy i w tych korkach jakoś musimy dostać się na lotnisko, co nie będzie łatwe. Pamiętajcie, że jeśli jedziecie z dużego Suvarnabhumi, spoko, Blue Line, ale my teraz leciliśmy na tamto, a musimy wracać z drugiego, czyli z Don Muang. No a tam najlepiej taksówką dojechać. Bangkok nie bez powodu ma opinię miasta jednego z najbardziej zakorkowanych miast świata. Jedno z najcieplejszych stolic, czyli Bangkok. No i najbardziej zakorkowany. Jak przyjeżdżacie do Bangkoku, pamiętajcie o tym, znaczy jak przylatujecie w sumie, pamiętajcie, żeby sprawdzać zawsze dokładnie, z którego lotniska wylatujecie. Bo już nieraz słyszałem o sytuacjach, że ktoś po prostu był na jednym lotnisku, ale miał lot z drugiego. Jest transfer między tymi lotniskami, nie wiem ile tam kosztuje, ale jest, ale one są dość daleko od siebie. Także bardzo warto, trzeba na to zwracać uwagę właśnie, bo się można zdziwić. Ja sam nie wiem, czy nie, chyba raz tak miałem nawet też, że nie sprawdziłem, które lotnisko, no byłem na złym i już nie zdążyłem. No, my już zaraz wsiadamy do samolotu. Wspaniała przygoda z Bangkokiem. Dokładnie do tak. końca, ale tylko na chwilę. Tu zawsze jest fajnie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki. Yo!